Zaczniemy dzisiaj od tematu, który myślę jest dość ciekawy. Firmy produkcyjne wydają miliony na wdrożenia, które nie rozwiązują żadnego realnego celu. Jak nie popełnić tego błędu i zbudować strategię i plan, który rzeczywiście pomaga osiągnąć sukces? I tutaj jeszcze ciekawostka, tylko 35% firm osiąga swoje cele w transformacji cyfrowej. Więc myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Skoro jest 35% firm, które osiągają te cele, to muszą znać jakiś sposób, jakiś sekret na to, żeby te cele osiągnąć. Co w takim razie stoi za ich sukcesem? Cześć, ja nazywam się Jacek Kwek, a razem ze mną Sandra Niedźwiedź? na co dzień w Soltis pomagamy menedżerom produkcji, by wdrażanie rozwiązań Smart Manufacturing było rzeczywiście smart. Zacznijmy od tego, czym jest transformacja cyfrowa. To integracja technologii cyfrowych w wielu aspektach przedsiębiorstwa. I warto tutaj wspomnieć, że nie dotyczy ona tylko samego sprzętu, ale także kultury organizacyjnej oraz modeli biznesowych. To brzmi jak poważna zmiana. A skoro jest to jakaś zmiana, to ja zadam może pytanie takie u podstaw. Po co właściwie coś zmieniać? Jakie motywacje stoją za tym, że firmy chcą coś zmieniać? Tak naprawdę odpowiedź jest jedna. Z potrzeb dostosowania się do rynku. Wyobraź sobie, że jesteśmy teraz w erze, gdzie wszystko goni w kierunku lepszych technologii, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, big data i wiele, wiele innych nowoczesnych technologii. I teraz jesteśmy firmą, która postanawia pozostać na tym etapie, który jest, bo jest dobrze, bo jest wygodnie. A konkurencja zaczyna nas prześcigać. Stąd też jest to na pewno jeden z głównych powodów, dlaczego w ogóle powinniśmy zainteresować się taką technologią. Mówisz tutaj o megatrendach, które gdzieś tam na rynku są widoczne i cały czas o nich słyszymy. Przemysł 4.0, AI, internet rzeczy. Te megatrendy na pewno są łakomym kąskiem i pewnie nie jedna firma decyduje się prowadzić transformację cyfrową, dlatego że zasłyszała informacji o trendach i próbuje za nimi podążać. Ale czy są jeszcze jakieś inne motywacje, które mogą ewentualnie pchnąć kogoś do myśli o tym, że warto by coś zmienić? Jeżeli firma nie osiąga wskaźników efektywności, w które celuje, to też jest jeden z takich powodów, dla których powinny się te firmy zainteresować w ogóle transformacją cyfrową. Kolejnym punktem powiedziałabym, że to jest chęć nadążenia za oczekiwaniami klienta. Klienci oczekują coraz większej jakości, oczekują szybszej produkcji, szybszych dostaw przy jednocześnie niższej cenie. Ja myślę, że bardzo często te takie właśnie przyziemne problemy typu gonienie za wymaganiami klienta, próba nadążenia za konkurencją, która jest elastyczniejsza, być może dostarcza szybciej, być może ma wyższą jakość, one będą głównym motorem zmian dla firm produkcyjnych. Okej. Jakich korzyści w takim razie spodziewać się po transformacji cyfrowej? Tak naprawdę to zależy od tego, w co firma celuje. Bo możemy tutaj zacząć od tego, że procesy będą zoptymalizowane. Będziemy mieć lepszą integrację z pozostałymi systemami. Produkcja będzie bardziej elastyczna. Koszty produkcji będą niższe. Odpady też zredukujemy. Więc tak naprawdę zależy to od tego, w co firma chce pójść. Już sama transformacja cyfrowa brzmi jak łakomy kąsek. Stoją za tym pewne korzyści, stoją za tym pewne udogodnienia, unowocześnienia, które mogą przynieść na pewno znakomite rezultaty, jeżeli jest to przeprowadzone dobrze. Ale jakie pytania powinniśmy sobie zadać na początku, żeby w ogóle do takiej transformacji przystąpić?
powinniśmy na początku na pewno ocenić, na jakim jesteśmy etapie, na jakim etapie jest firma. W którym kierunku powinna iść ta transformacja cyfrowa. Na rynku dostępnych jest już wiele narzędzi, które są w stanie ocenić poziom technologiczny przedsiębiorstwa oraz wyznaczyć drogę, którą firma powinna podążać. Jest to wspierane przez europejskie huby innowacyjności. Mhm. Masz tutaj zapewne na myśli ADME i DEMAT. Te dwie metodyki, może skupmy się na tych dwóch, te dwie metodyki myślę, że są w stanie pomóc z jednej strony sprawdzić, jaki jest stopień zaawansowania technologicznego naszej firmy, z drugiej strony zweryfikować, jakie kompetencje posiadamy aktualnie i zacząć myśleć o wyznaczaniu pewnego kierunku dalszej transformacji. Myślę, że warto nadmienić, czym jest ADMA. ADMA, czyli Advanced Manufacturing, to narzędzie, metodyka weryfikacji naszej dojrzałości cyfrowej. I metodyka ta, zgodnie z tym, co sugeruje Hub Innowacji Cyfrowej, powinna dokonać sprawdzenia w 7 konkretnych obszarach. Za pomocą 51 pytań weryfikujemy, na jakim poziomie zaawansowania technologicznego, kompetencyjnego aktualnie jesteśmy. Mamy drugą metodykę, DEMAT, Digital Manufacturing Assessment, który również za pomocą 8 w tym wypadku obszarów pozwala zweryfikować, jaki jest stopień naszego zaawansowania technologicznego. Natomiast ja mam wrażenie, że, zresztą zerknijmy sobie na przygotowaną przeze mnie grafikę, mam wrażenie, że korzystając z tych dwóch metodyk, jesteśmy w stanie przygotować już całkiem niezły plan podróży do takiej transformacji cyfrowej. Boję się tylko, że nie każdy ma świadomość, co znajduje się pod powierzchnią wody. Mam tutaj na myśli ten cel, który jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, a wszystko to, co znajduje się pod spodem, zostało przemilczane. I o tym chciałbym dzisiaj z Tobą troszkę dokładniej porozmawiać. Wyznaczyliśmy dzięki tym 2 narzędziom jakąś drogę, natomiast nie mamy jeszcze konkretnie zdefiniowanego, co powinno wchodzić w taką transformację. Narzędzia te metodyki pozwalają wstępnie wyznaczyć kluczowych graczy, bo one jakby u samej podstawy mówią nam, że kwestionariusze powinny zostać wypełnione przez kluczowych interesariuszy takiego przedsięwzięcia, ale brakuje jeszcze kilku elementów i właśnie nad tymi elementami chciałbym dzisiaj się troszkę dłużej pochylić. Proponuję pewne proste narzędzie, które nazywa się kanwą projektową. Kanwa projektowa bazuje na znanych z metodyk Prince2, PMI czy Scrum sposobów definiowania projektu. Z drugiej strony bazuje również na graficznym modelu, który zaproponował Alex Osterwalder w Business Model Canvas i wrzuca wszystkie najważniejsze elementy na jedną kanwę. Podejście, które ja tutaj sugeruję, żeby taką kanwę od początku do końca wypełnić i wyciągnąć z niej jak najwięcej dla siebie, to podejście w 4 krokach. W pierwszym kroku warto zastanowić się nad konkretnym celem naszej transformacji cyfrowej. I mówiąc tutaj nad konkretnym celem, naprawdę mam na myśli, że ma być konkretny. On ma być mierzalny, ma być akceptowalny i realizowalny przez nasze przedsiębiorstwo. Ma być również osadzony odpowiednio w czasie, tak żebyśmy wiedzieli, do kiedy planujemy ten konkretny cel zrealizować. Następnie trzeba pochylić się nad zakresem tego przedsięwzięcia. Bez konkretnego zdefiniowania, jaki będzie przebieg, które elementy
uwzględniamy w zakresie, a które pomijamy, to przedsięwzięcie jest skazane na klęskę. Dopiero w momencie, kiedy mamy określony cel i zakres przedsięwzięcia, możemy przejść dalej do zdefiniowania kryteriów sukcesu, które będziemy mierzyli zarówno w trakcie tej transformacji, ale również po zakończeniu wszystkich działań oraz oczekiwanego rezultatu. I tutaj możemy zdefiniować, jaki jest nasz wymarzony rezultat dla tej transformacji cyfrowej i w jakim kierunku całość będzie kroczyła. W kroku drugim, w dużym skrócie, należy zdefiniować zespół, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie tej transformacji cyfrowej, określić interesariuszy, czyli wszystkich kluczowych graczy, którzy będą czerpali korzyści bądź aktywnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. To jest zarząd firmy, to są zespoły projektowe, to jest zespół naszego dostawcy, który prawdopodobnie również będzie musiał jakieś rozwiązanie technologiczne, techniczne bądź kompetencyjne nam dostarczyć. I również tutaj musimy się zastanowić wstępnie nad tym, kto będzie użytkownikiem, finalnym użytkownikiem tych narzędzi cyfrowych, które planujemy wdrożyć. Warto, by takich użytkowników uwzględnić w procesie od samego początku. Mogą oni mieć ogromny wpływ na to, jaka będzie postać i forma tego rozwiązania, które finalnie wdrożymy. Myślę, że jest to nie do uniknięcia i uwzględnienie ich od samego początku z całą pewnością przyniesie więcej korzyści niż strat dla takiej transformacji. W kroku trzecim pochylamy się nad zasobami, ograniczeniami i ryzykiem, które już wstępnie również należy określić. I dopiero mając te 3 kroki, możemy przejść do czwartego, w którym definiujemy sobie kamienie milowe. Wstępnie trzeba już o tym pomyśleć i konkretne akcje, które dla każdego z tych kamieni milowych jesteśmy w stanie sobie zdefiniować. Jeżeli mamy już taki projekt, taki zarys projektu, możemy powiedzieć, że jest to ta część góry lodowej pod powierzchnią wody. Tak, to już jest to, co znajduje się pod powierzchnią wody, to, co może nam przysporzyć pewnych problemów. Żeby nie być gołosłownym, spróbujmy sobie rozebrać taki proces, taki plan projektu na czynniki pierwsze. Tutaj mam przykład takiej transformacji cyfrowej, planu i strategii rozwoju dla pewnej firmy produkcyjnej. Za cel wstępnie postawiono sobie wdrożenie systemu na produkcji w celu usprawnienia monitorowania procesów w czasie rzeczywistym. System miał zapewnić integrację z parkiem maszynowym, automatyzację raportowania tych danych produkcyjnych oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji w oparciu o analizę konkretnych danych płynących z produkcji. To w dużym skrócie idea, która przyświecała inicjatorowi tego przedsięwzięcia. Dopiero jak zaczęliśmy drążyć, okazało się, że celem projektu jest redukcja kosztów operacyjnych o 16% do końca 2026 roku. Jesteśmy w tej chwili w maju 2025, czyli widzimy, że jest troszkę przestrzeni jeszcze do końca tego 2026 roku. Interesariusze uwzględnili bufor czasu na to, żeby wyłonić dostawcę dla tego systemu i odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia takiego projektu, który wstępnie pewnie będzie rozpisany na mniej więcej rok. Mamy konkretną wartość, chcemy zredukować koszty o 16%, dlatego że jest to uzasadnione biznesowo. Oprócz tego chcemy podnieść wskaźnik OII o 15% do końca 2026 roku. Tutaj również mamy konkretną informację, jest to OII, czyli składowa dostępności, jakości i wydajności parku maszynowego. Wiemy, jak ją mierzyć, wiemy, za pomocą czego będziemy to mierzyli i wiemy, że chcemy to podnieść o 15% w określonym czasie. I nie jest to czas nierealny, no bo jednak mamy tutaj 1,5 roku na to, żeby coś z tym zrobić. Wstępnie pomyślano również o zakresie tego przedsięwzięcia. Wdrożenie modułów MES do śledzenia produkcji, do zbierania danych maszynowych, integracja z systemem ERP, integracja SCADA
ale również pomyślano o bardzo ważnej rzeczy. Wykluczono z zakresu modernizację infrastruktury i systemu ERP. To jest bardzo ważny element całego procesu. Wiemy od samego początku, że integracja będzie leżała w 100% po stronie dostawcy MES. ERP-a nie dotykamy, nie modyfikujemy i wszystko musi się odbyć po tej jednej stronie. Niezmiernie ważne, bardzo często zapomina się o tym fragmencie. Tak naprawdę nie tylko te pozytywne strony tutaj wrzucamy, ale też te negatywne, bym powiedziała. Zgadza się. Zanim przejdziemy do kryteriów sukcesu, ja może zadam takie pytanie. Jakich pułapek należałoby się wystrzegać podczas definiowania celu i zakresu projektu? Tak jak już to wcześniej fajnie opowiedziałeś, że ten cel powinien być na pewno konkretnie zdefiniowany. Nie może być tak, z czym też się już spotykaliśmy, że wdrażamy MES, bo wszyscy mają MES. To się nie uda. To nie może być cel. Jak wdrożymy? Znaczy wdrożymy ten MES, ale nie zmierzymy, czy on w ogóle nam pomaga, czy włożyliśmy właśnie sporo pieniędzy w to, żeby go wdrożyć, a nie przynosi żadnych korzyści. Więc na pewno nie może być to cel pod tytułem wdrażamy MES, bo będzie fajnie. Okej. W obszarze zakresu projektu przychodzą ci do głowy jakieś ciekawe anegdoty? Przecież to tylko system zainstalujemy i jakoś to pójdzie. No, jakoś pójdzie, tak, tylko nie wiadomo w którą stronę. No nie zmierzymy tego, jeżeli założymy sobie, że wdrożymy i pójdzie. Jeżeli nie mamy tutaj konkretnych scenariuszy, nie przeprowadziliśmy testów, nie zebraliśmy wymagań od kluczowych użytkowników czy członków zespołu, to też nie ma szansy na powodzenie. Ja mam wrażenie, że bardzo często jest to w pewien sposób ignorancja tych osób definiujących zakres projektu albo klapki na oczach, które powodują, że nie mają świadomości, jak wiele różnych czynników wpływa na ten proces i jak wiele różnych systemów wokół produkcji istnieje i które być może również trzeba dotknąć. Tutaj mamy przykład, gdzie wykluczamy z zakresu projektu już jakieś konkretne zmiany w ERP-ie, ale bardzo często jest tak, że uruchamiając jeden system, musimy w jakiś sposób zmodyfikować 3 inne. Wpływamy na 3 inne środowiska informatyczne, które muszą być zintegrowane z tym jednym produkcyjnym. Ale też definiując potrzeby własne, musimy uwzględnić potrzeby działu obok. Zgadza się. Przejdźmy teraz do kryteriów sukcesu. Tutaj też dość zgrabnie zostało to ujęte. W ciągu 6 miesięcy od uruchomienia, od wdrożenia, wskaźnik OEI wzrośnie o 5%. Taki jest plan, to jest nasz wyznacznik. Jeżeli on nie wzrośnie o 5%, to będzie sygnał do tego, że być może coś jest nie tak. Jedna ważna wskazówka tutaj, ten sukces nie może być zmierzony na samym końcu. Tak jak sobie założyliśmy, że po 18 miesiącach powinien być wskaźnik OEI o tamte 15% więcej. Nie możemy wdrożyć systemu dzisiaj i za 1,5 roku zmierzyć tego wskaźnika, bo to też może być prowadzące donikąd. Musimy regularnie weryfikować, czy ten wskaźnik rośnie, spada, pozostaje niezmienny, żeby wiedzieć, w którym kierunku idziemy i ewentualnie zastosować jakieś warianty B, plany awaryjne. Zgadza się. Pomyślano tutaj także również, że 90% kadry przejdzie certyfikację z obsługi systemu w ciągu 3 miesięcy. Rewelacyjny punkt, bardzo często pomijany. Myślimy już od samego początku, zanim jeszcze zaczęliśmy prace wdrożeniowe, myślimy o naszych pracownikach, o operatorach, o osobach, które będą w przyszłości wykorzystywały ten system, o tym, żeby zapewnić dla nich odpowiednie szkolenia. W przeciągu 3 miesięcy to jest ambitny plan, natomiast jest to działanie kluczowe, żeby od samego początku już tych pracowników zaprzyjaźniać z myślą o tym, że
zmieniamy coś, że będzie nowy system, zobaczcie jak to wygląda. To jest też rewelacyjny poligon doświadczalny do tego, by zebrać pierwszy feedback, jak to się mówi po staropolsku, od kluczowych użytkowników, to oni są w stanie nam dostarczyć bardzo cennych wskazówek na temat tego, jak z takiego rozwiązania cyfrowego systemu, narzędzia się korzysta, co również pozwala na stosunkowo szybkie modyfikowanie tej struktury i dopasowywanie do konkretnych potrzeb naszych użytkowników. Od samego początku pozwoli nam zredukować niepewność wśród zespołu. Wyobraź sobie, że dostajesz maila z działu IT od zarządu, że wdrażamy system MES, od jutra będziesz z nim pracować. Nie masz szkolenia, nie wiesz w ogóle, z czym to się wiąże. Przychodzą ci do głowy myśli, że a co jeżeli roboty zastąpią zespół ludzki? Strach rośnie, opór również. To jest jak zderzenie z betonową ścianą. Nie polecam. Widziałem takie przykłady. Najgorsze, co można zrobić. Ta załoga powinna być uwzględniona od dnia pierwszego i najlepiej, żeby mieli czas na to, żeby zaprzyjaźnić się z myślą o tym, że taki system wprowadzamy. Finalnie przechodzimy do oczekiwanych rezultatów. Końcowym rezultatem wdrożenia będzie w pełni funkcjonalny system MES, który będzie dostarczał raporty produkcyjne, który będzie integrował się w 100% z maszynami i będzie pozwalał na śledzenie genealogii produktu. To jest oczekiwany rezultat tej transformacji cyfrowej, bardzo często mylony na początkowych etapach z celem. Krok pierwszy naszej kanwy mamy za sobą. Wiemy, co jest celem, jaki jest zakres, jak ocenimy sukces tego przedsięwzięcia. Warto pochylić się nad zespołem, interesariuszami i kluczowymi użytkownikami takiego systemu, który planujemy wdrożyć. I tu bardzo istotne jest, żeby wszyscy kluczowi gracze, takich nazwijmy, byli na pokładzie od samego początku. Zdarzyło mi się widzieć sytuację, w której telefon do integratora ERP wykonywany jest na tydzień przed planowanym uruchomieniem. To jest niewłaściwy moment, prowadzi do katastrofy i tak nie może być. Bez względu na to, czy mamy na pokładzie tylko nasz wewnętrzny zespół, czy łączymy wiele zespołów, dlatego że potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, wszystkie osoby powinny być poinformowane wystarczająco szybko, by zdążyły się przygotować do takiego przedsięwzięcia. W zespole projektowym najczęściej będą osoby, które są w stanie nam wnieść wiedzę na temat naszego biznesu, na temat naszych procesów. Tutaj nie możemy pominąć wyzwania, jakim jest mapowanie procesów i analiza naszych bieżących procesów. Bardzo często jest tak, że dział produkcji ma wiedzę zaledwie na temat 20% tego, co się dzieje w dziale jakości i vice versa. Dział jakości wie o 20% aktywności działu produkcji, a cała reszta czynności, które są wykonywane w tej chwili manualnie, raportów, które powstają na produkcji, jest w błogiej nieświadomości współpracowników. Dlatego ważne jest, żeby wszystkich członków zebrać w pokoju narad, tak to nazwijmy, i od samego początku informować na temat tego, jakie są nasze plany, w jakim kierunku idzie ta podróż i dlaczego ważne jest, żeby wszyscy oni w tym procesie uczestniczyli od dnia pierwszego. Jasne, warto pamiętać, że ten zespół powinien być interdyscyplinarny, składać się z członków załogi, która pracuje na liniach produkcyjnych, kontrola jakości, działy finansowe, dział IT i ewentualnie, jeżeli mamy zewnętrznych dostawców, oni też powinni być informowani w odpowiednim czasie o ewentualnych zmianach lub chęci zmiany. Jeszcze jedna pułapka, która teraz przyszła mi do głowy. W momencie, kiedy interesariusze nie są uwzględnieni od samego początku w takim przedsięwzięciu, może się zdarzyć, że w trakcie już trwającego wdrożenia nagle któryś z interesariuszy mówi, że ma jakiś inny cel biznesowy, który chciałby zrealizować. To prowadzi tylko i wyłącznie do rośnięcia zakresu
takiego projektu. I chaosu ostatecznie. Ostatecznie chaosu i niekontrolowanych zmian we wstępnie już zaplanowanym projekcie. Ok, o użytkownikach powiedzieliśmy, wydaje mi się, już wystarczająco. Przejdźmy do zasobów, ograniczeń i potencjalnych ryzyk. Jeżeli planujemy większe przedsięwzięcie, transformację cyfrową w firmie, to musimy też wiedzieć, jakie są nasze zasoby. I nie mówię tutaj tylko o pieniądzach, bo to jest na pewno ważne. Musimy również wiedzieć o tym, ile czasu mamy. Mówię tu też o ramach czasowych, czyli rok, 2 lata na taki projekt, ale mamy też zasoby czasowe naszych poszczególnych kluczowych partnerów. Kierownik produkcji prawdopodobnie będzie miał 2 godzinki dziennie, być może godzinkę dziennie czasu, który może rozdysponować na takie działania okołoprojektowe. Zdarzą się tacy, którzy nie będą mieli tego czasu w ogóle. Więc bardzo ważne jest, żeby pochylić się nad zasobami finansowymi i czasowymi, które tutaj są do dyspozycji tego projektu. Tutaj też nadmieniłeś o zasobach ludzkich. Dodatkowo powinniśmy też pamiętać o tym, że musimy sprawdzić, czy mamy odpowiednie kompetencje w całym zespole. Wdrożenie takiego systemu, czy ogólnie cały proces transformacji cyfrowej to nie jest bułka z masłem. Przychodzi osoba, wdraża i wychodzi. Tutaj potrzebujemy duży zakres kompetencji w tym obszarze lub też z różnych obszarów. A jeżeli tych kompetencji brakuje, być może musimy sobie te kompetencje kupić z rynku, wciągnąć jakiegoś zewnętrznego doradcę, który nam w danym obszarze pomoże, bądź nasz zespół przeszkolić do tego, by te kompetencje pozyskał. Nie możemy zapominać również o infrastrukturze. Serwery, terminale na produkcji, sterowniki, być może inne urządzenia, które będą pomocne w takiej transformacji. Być może są dostępne, być może musimy je zorganizować. Niezmiernie ważny punkt, warto o tym pamiętać. I idąc dalej, jeżeli mówimy o infrastrukturze, bardzo często ta infrastruktura jest jednym z naszych ograniczeń. Dlatego, że mamy już cały park maszynowy, który pracuje na sterownikach producenta X, no i teraz musimy się zintegrować z tymi sterownikami. Być może mamy system ERP, który ma możliwość wymiany danych tylko za pomocą pewnego jednego formatu wymiany danych. To też jest kolejne ograniczenie. Mamy ograniczenia czasowe, wymóg zakończenia tego projektu przed szczytem produkcyjnym, no i pewnie jakieś wymogi regulacyjne, normy. Bezpieczeństwo, RODO, normy, tak. To wszystko musi być uwzględnione. Przechodząc dalej, popatrzmy troszkę na ryzyka. O oporze pracowników słyszeliśmy już wiele. Warto mieć świadomość, że coś takiego może nastąpić i już od samego początku pracować nad planem zminimalizowania tego oporu. Jednym z takich działań jest właśnie uwzględnienie tych kluczowych użytkowników. Od samego początku. To jest jedna z takich metod łagodzenia potencjalnego oporu. Następnie błędy w integracji systemów. Jeżeli zaczniemy wdrożenie od razu na środowisku produkcyjnym, to prawdopodobnie to się nie uda. Warto jest zbudować sobie środowisko testowe, taką piaskownicę, w której będziemy mogli troszkę testować. To środowisko testowe jest też rewelacyjnym narzędziem do tego, żeby szkolić naszych użytkowników. Warto jest, żeby o tym myśleć już od samego początku, ale do tego też trzeba zapewnić odpowiednie zasoby, czyli serwer testowy, połączenie z testowym systemem ERP, być może testowe połączenie symulacyjne z maszynami. Też warto to uwzględnić zarówno w tej sferze infrastruktury, ale również zasobów finansowych na zbudowanie takiego środowiska. Jeżeli zbudujemy sobie duży backlog, jak to mówią programiści, to w pewnym momencie okaże się, że nie mamy czasu na to, żeby testować funkcje. Zaczniemy testować to po łebkach. A wiemy, jak to się kończy. Tutaj coś zaczniemy testować, tutaj nie do końca i idąc w środowisko produkcyjne rozjedzie nam się cały proces. Dokładnie tak. Warto tej pułapki uniknąć i myśleć o tym już od samego początku. No i ból, którego nie chce odczuć nikt, czyli przekroczenie budżetu.
kontrola prac, comiesięczna kontrola prac, comiesięczna kontrola budżetu to jedno z podstawowych narzędzi. Jeżeli nie robimy tego comiesięcznie, to chociaż co kwartał. Ja w ogóle myślę, że ta kontrola powinna się znajdować gdzieś w kryteriach sukcesu. Tam powinien być punkt pod tytułem nie przekroczyliśmy budżetu. No dobrze. Gdybyśmy mieli teraz spróbować to podsumować. Narzędzia, które dostajemy tak naprawdę gratis od europejskich hubów innowacji cyfrowej, pozwalają nam na sprawdzenie, jaka jest nasza dojrzałość technologiczna, kompetencyjna i weryfikację, czy w ogóle mamy jakiś plan na tą strategię cyfrową. Ale nie możemy zapominać o podstawach. To wszystko, co nam proponują instytucje europejskie, to jest góra. A tak naprawdę Szczyt góry lodowej. wierzchołek. Tak. Sami potrzebujemy zdefiniować, co leży pod nią. Czyli musimy wiedzieć, jaki jest nasz cel projektu, jaki jest nasz zakres projektu, jak będziemy liczyć, weryfikować kryteria sukcesu i jakie mają być ostateczne rezultaty. To był ten pierwszy krok, który musimy zdefiniować, żeby w ogóle się za coś wziąć. I dopiero po tak przeprowadzonym badaniu jesteśmy w stanie finalnie określić, że jesteśmy gotowi na transformację cyfrową naszej firmy.